Serdecznie zapraszam do odcinka 18 playlisty Jak to działa pod tytułem Szukajcie, a znajdziecie, część druga. W poprzednim odcinku 17 przedstawiłem moje przemyślenia filozoficzne związane z wyborami i zadawaniem pytań. W tym odcinku spróbuję porównać demokrację naszego małego imperium z demokracją starożytnej Grecji. W tym odcinku powrócę do rozważań związanych z wyborem, a w zasadzie z wybieraniem ludzi na określone stanowiska w państwie. Zbliżają się wybory samorządowe i później europejskie, w których mamy wybierać ludzi na wysokie stołki w aparacie władzy. Tutaj zaczyna się istotny problem. Czy są to wybory w pełni demokratyczne i bezstronne? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć przez porównanie naszej współczesnej demokracji z demokracją starożytnej Grecji. Czy ludzie mający być naszymi przedstawicielami będą naprawdę reprezentować nasze interesy? Te szeroko uśmiechnięte twarze na ogromnych banerach nie znalazły się tam przypadkiem, bo przypadki przecież nie istnieją. Jak do tego doszło, że to właśnie oni mają być wybrańcami? I czy są to wybrańcy losu, jak w starożytnej Grecji, czy jednak wybrała ich jakaś inna władza, partia, a może lobby? Kto rządzi tym aparatem wybierania ludzi na stanowiska? I czy taką formę można nazwać jeszcze demokratyczną i sprawiedliwą? Szczerze w to wątpię, gdyż taka demokracja jest bardziej odległa od demokracji ateńskiej niż nasza Ziemia od mgławicy Andromedy. Wybory w Grecji polegały na losowaniu, a więc to los, a nie ludzie wybierali przyszłych rządzących i urzędników. Z 1000 wylosowanych, a nie reklamowanych ludzi losowano kolejnych 500. I dopiero oni po drugim losowaniu mieli szansę na posady rządowe i urzędnicze. Na tym nie kończyła się demokracja grecka. Tych 500 wylosowanych szczęśliwców miało od razu swoich zastępców, czyli pozostałych 500 z 1000 wylosowanych obywateli. Po losowaniu odbywał się najistotniejszy etap greckiej demokracji. Każdy wylosowany obywatel na urzędnicze stanowisko, bez wyjątku, czy to w rządzie, czy zwykłych urzędach, musiał być poddany bardzo szczegółowej procedurze dokimazji, czyli odpowiednika naszej współczesnej lustracji. Procedurę tę opisałem już we wcześniejszych odcinkach playlisty Jak to działa i można stwierdzić, że nasza współczesna lustracja jest zwykłą farsą w porównaniu z dokimazją. Jak sądzicie, moi drodzy, jaki byłby efekt zastosowania prawdziwej dokimazji w naszym małym imperium? Z tych setek tysięcy urzędników zajmujących wysokie stołki, bez znaczenia czy to w rządzie czy urzędach państwowych, być może pozostałoby zaledwie parę procent. Co więcej, wylosowany obywatel, a nie wytypowany, jeżeli nie przeszedł pozytywnie procedury dokimazji, mógł się od tego odwołać jedynie na drodze sądowej. Można się domyślać, że takie odwołania były niezmiernie rzadkie i z pewnością kończyły się w większości przypadków fiaskiem, ponieważ każdy kandydat na stanowisko urzędnicze miał swojego wylosowanego zastępcę, nie było problemu z kontynuacją systemu władzy. Niestety, nasze wybory tak daleko odbiegają od wzorca demokracji zapoczątkowanego w starożytnej Grecji, że trudno nazwać je demokratycznymi, gdyż takimi w istocie nie są. Patrząc na te uśmiechnięte twarze, tak zwanych wybrańców na billboardach, odnoszę dziwne wrażenie, że ludzie ci nie mają w planach ratowania naszego małego imperium,
ale ich radość wynika z zupełnie innych, bardziej przyziemnych przyczyn. Prawdziwa demokracja nie polega na wybieraniu spośród już wybranych, albo może raczej sprawdzonych i wytypowanych obywateli, ale na losowaniu spośród wszystkich obywateli, którzy w późniejszym etapie powinni być dodatkowo sprawdzani, czy mogą pełnić dane stanowiska. W tym momencie można zadać pytanie, na kogo mamy głosować i czy nasze głosy mogą przynieść pozytywne zmiany w strukturze władzy. Czy wybieranie spośród już wybranych ma sens w ogóle? Na te pytania spróbujcie odpowiedzieć sami. W końcu mamy tak zwaną demokrację. Ale jedno jest pewne. Bez zmiany całego systemu, narzucanego nam od dziesiątek albo nawet setek lat, trudno oczekiwać rozkwitu prawdziwej demokracji, która istniała w starożytnej Grecji. Jeśli więc istniała, możemy mieć nadzieję, że w przyszłości powróci, choć sądzę, że droga do niej nie jest asfaltową autostradą, ale raczej przypomina wyboistą drogę leśną. Na tym zakończę odcinek 18. Szukajcie, a znajdziecie, część 2, w którym poruszyłem problemy związane z rzekomo demokratycznymi wyborami. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 19 pod tytułem Szukajcie, a znajdziecie, część 3.